Cześć, słuchajcie, mamy wrzesień. W tej chwili zbiory plonów na całego. Ja już się nie bardzo przejmuję tym, że mi wszystko zarasta, że niektóre rzeczy po prostu już sobie umierają. Także zobaczycie, jak wygląda mój ogród w tej chwili i co będę robiła z tymi wszystkimi roślinami, które powoli usuwam, zbieram plony i tak dalej. Zobaczycie, jak to sobie przygotowuję, żeby później nie musiała i plewić za dużo i nawozić, żebym miała fajną, lekką ziemię. W tym roku miałam ciężko na tym polu, bo zaczynałam od zera, w sensie na samej takiej jałowej ziemi, a w tej chwili już tej materii troszeczkę będzie i zobaczycie, jak sobie z tym radzę już później w trakcie, jak rzeczywiście pracuję nad ogrodem, jak mam materiał do tego. A będę miała, bo zobaczcie za chwilę, jak wygląda to moje poletko. Także na pewno materii nie zabraknie do ściółkowania. Jak widzicie, tutaj mam już usypaną kupę takiej skoszonej trawy. Ona sobie już gnije, przerabia się. To będę wszystko gdzieś tam używać. Popatrzcie, co tu się stało. Tu miałam truskawki, a teraz jest wszystko. Pełno samosiejek. Nawet od kilku lat marzyła mi się portulanka i nie wiem, skąd się wzięła, pewnie z piaskiem budowlanym, który tutaj nawieźliśmy. No i mam. I niech sobie będzie, niech sobie rośnie, zostawię jej tą piaskownicę. Dalej to wygląda w ten sposób. Wszystkiego jest dość dużo. Jest bardzo wysokie. Także będzie czym ściółkować. Zobaczcie, jaka gęstwina. Tam z tyłu szarłaty takie 2-metrowe, przepiękne. No i co? I tu wszędzie jest zielono. Naprawdę będzie co wyrywać. Te fasole jak usunę, to też troszeczkę materii będzie. A dzisiaj się będę zajmować takim miejscem, pokażę Wam, gdzie miałam posadzone arbuzy. I parę arbuzików mam, ja sobie je za chwilę pozbieram, pokażę Wam, ile ich jest. Już kilka zjadłam. I tutaj będę robiła pryzmę kompostową. Wszystko, co będę w tej chwili zrywać, tutaj będę rzucała na kupę, bo to jest pierwsze miejsce, które będę mogła uprzątnąć. Bo tu już plon zbiorę, a pozostałe rośliny jeszcze będą rosły, będą dawać mi plon, także tego póki co nie usuwam i nie mam gdzie pryzmy tutaj układać. Także jedno miejsce już znalazłam i zaczynam zabawę w tym miejscu. Jeszcze Wam coś pokażę jako ciekawostkę. Tutaj po tej lewej stronie, tu w tym miejscu, gdzie były arbuzy, ja tutaj rzuciłam kilka worków liści i na to rzuciłam taką trawę, którą miałam ozdobną, jakieś miskanty, takie te drobniejsze, pocięte po prostu. I pokażę Wam, jak wygląda ziemia tu na przejściu, tu, jak to wyglądało pierwotnie i tu po lewej stronie. Popatrzcie. Tu mam taką twardą glinę, którą naprawdę bardzo ciężko jest stąd. No ciężko było tutaj wbić łopatę. A po drugiej stronie, o tu, popatrzcie, jak to wygląda. Mogę tak ręką, o, patrzcie, jak to głęboko się przerabia. A tak dużo nie dałam tej trawy, aż tego wszystkiego. Tylko ta materia, która jest u góry, ona powoduje, że ziemia pod spodem robi się właśnie, patrzcie jaka, sama po prostu od siebie. Tak się zachowuje później. Robi się lekka i wilgotna. Po prostu tu mnóstwo organizmów różnych jest. Mikoryza się robi i tak dalej. No wiecie, to wszystko ma wpływ na ziemię. I ona pod spodem później jest właśnie taka. No. Wszędzie tak tu wygląda. O, tu jest trawa. Przepraszam, te trawy właśnie i te liście, które były. O, a pod spodem ziemia też jest taka. Patrzcie, jaka próchnicza, fajna. A tej ziemi tutaj nie ruszałam w jakiś inny sposób. Nie dokładałam tutaj kompostu, niczego. Tu jest ta sama ziemia, co na ścieżce na przejściu. Tylko była przyłożona warstwą liści. I to jest niesamowite, bo tu jest dokładnie to samo poletko. Ja jedynie robiłam tutaj takie odgrodzenie. To na którymś filmie widać, jak tylko położyłam te belki, żeby odgrodzić. Nic więcej.
Natomiast tutaj było ściółki grubo po lewej, a na ścieżce nie. Pokażę Wam, co tu rzucam. Mam nadzieję, że się nie przerazicie, ale leci wszystko. I nie ma znaczenia, że to ma nasiona i tak dalej. Ja tu po prostu ładuję wszystką materię. To, co powyrywam, ląduje tu od razu. Też fajnie wychodzi. Wiecie, ja się go też nie boję, bo z takich pryzm i z takich mocno wyściółkowanych, że tak powiem, miejsc, to wszystko wychodzi naprawdę za dotknięciem po prostu. Także to jest wszystko tylko materia do ściółkowania. A to, co tam zostanie, no to cóż, zejdzie i będzie kolejna materia. Wszystko układam na grubo. Stąd i z całego ogródka tu będę po prostu znosić i wszystko wrzucać. Na razie w tym miejscu, a potem w kolejnych, gdzie będę miała miejsce już wolne. I hop. Pesz, fasole, stare, zasuszone. O, i cyk. Łobata też jest super. Nawet jak się rozsieje, to ekstra. Można zjeść, jak będą złe czasy. Dorzucić do zupy, sałatki. A co? I na grubo. Nawet do pół metra. Niech sobie będzie. Albo i wyżej. Ile mi się uda zdobyć, to tyle wrzucę. Słoneczniki tu polecą. Po kukurydzy te badyle tak samo. Może uda mi się je przerzucić przez rębak, a zobaczymy, czy mi się będzie chciało w ogóle. Jak nie, to po prostu poukładam. Na to coś przywalę. I już, ja się nie przejmuję. To się fajnie przerabia później. Pasty już trochę narosło, ale nie ma ich bardzo dużo, bo mam grubo wszystko wyściółkowane, więc nie jest źle. Idę szukać dalej. Są miejsca, gdzie jest więcej zielonego. Oskubałam trochę kwiatków z przejścia. Jest. Idę po resztę. Cały czas szukam jakiejś materii, więc muszę się tu dostać między te graty. Dobra. Sio stąd. Już się tu ruszyć nie mogę, bo tyle samo sieje roślin jadalnych. Jakieś miechunki, psianki. Wszędzie pomidory. O, ile można. Tutaj miechunka ananasowa.
Oż ty. Ale się wrosła. To z tych małych miała być do kolanka. Chyba i tu dobrze. No. Nie wbije. Ale beton. Dobra. Trochę ogolę jeszcze cukinię. Tu jakaś ostatnim owocem. Trzeba zabierać. Te już są fajne, patrzcie, te cukinie. Takie twarde, zdrewniałe praktycznie. I takie cukinie można sobie śmiało przechowywać jak dynie przez zimę. To są okrągłe cukinie, także nie zmylcie się, to nie dynia, to jest cukinia, tylko po prostu taki kształt ma. Ale ona już jest zdrewniała, fajna i takie można przechować nawet do wiosny. Śmiało, jak dynie, do maja. One były normalnie zielone, ale już zżółkły, bo są po prostu bardzo dojrzałe. Takie twarde. I to sobie mogę tam znowu zanieść na tą pryzmę. To idę. O! Zbieram dalej. Tu też cukinia. Taka już do przechowania. Naprawdę to jest cukinia. To nie są dynie. Przysięgam. I będzie czas, to ją wywiozę. A to na pryzmę. Tu mam kolejne. A jeszcze coś by dawały, bo jakieś małe cukinie wiszą, ale no ileż można. Jeszcze ich mam pełno, także starczy. Jeszcze tu z drogi powyrywam jakieś miechunki. Idę to zanieść. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy tą moją miejscówkę z cukiniami. To tak układałam z badyli. Ale zaraz Wam pokażę, jak tu wszystko urosło fajnie. No i przede wszystkim patrzcie, z czego ja to układałam. To się wszystko jeszcze nie rozłożyło. U góry są jeszcze te badyle stój. Normalnie tu takie badyle rzucałam. To było wszystko na patykach. W ogóle nie było ani kompostu poukładane, trochę chwastów i tyle. Przycinałam też wierzbę płaczącą. I patrzcie, widać tu jeszcze. A pod spodem, zaraz pod tymi patykami, popatrzcie, co tu się stało. To się wszystko przerobiło na piękny kompost. I mam tu taką górę kompostu, myślę, że ze 30-40 cm. I będę mogła go gdzieś wykorzystać w jakieś miejsca. A przede wszystkim tutaj sadzić. Fajne będę miała miejsce już mogę wysiewać i sadzić te bardziej żarłoczne rośliny. No u góry widać, że jeszcze jest takie mniej przerobione, ale pod spodem no to po prostu takie coś. Można by przesiać, mieć piękny kompościk. Ja tego nie robię, bo nigdy nie mam czasu. Jakoś wydaje mi się to zbędne zupełnie. I się w to nie bawię, bo nie mam czasu po prostu. O. I kolejna cukinia, tym razem taka zielona, fajna, okrągła. Jeszcze inna odmiana. No i to wszystko, tym wszystkim tutaj też mogę przykryć u góry na zimę, żeby było trochę przykryte nową materią jeszcze. Niech sobie gnije. Będzie miała ta ziemia więcej składników odżywczych.
O, tu jakaś cukinia, ale zgniła. Tu też coś się rozeszło. O, tu jakaś chyba dynka, samosiejka. Taka długa. Zobaczcie. Takie coś. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie. Tu widać, że to, co jest na wierzchu, no to jest wiadomo, nieprzerobione. Pod tym są liście jeszcze. A tu pod spodem już mamy takie coś. No. Także układanie tych pryzm to jest naprawdę świetna sprawa. Tutaj są różne, popatrzcie, chwasty, które tutaj rzucałam. I one się wszystkie fajnie przerobiły. Także taką pryzmę jak się ułoży, nawet na świeżo, można w niej wsadzić sadzonki. Jeżeli jest sucha, to wystarczy po prostu zrobić takie większe dołki, wsypać tu troszkę ziemi, wsadzić sadzonkę, podlać ją raz i to po prostu zostawić. Jak wysiłkujemy jeszcze drugą, trzecią warstwą, tak jak robiłam na jednym filmie, to naprawdę wystarczy. No popatrzcie, jakie fajne te rośliny urosły. Obok sadziłam do rodzimego gruntu i tam naprawdę był bardzo marny plon. Te cukinie niezbyt dobrze rosły, bo one ani nie miały co jeść, ani tam dobrze się wilgoć nie trzymała. A tutaj naprawdę mam fajne rośliny. Zostawiłam sobie jeszcze jednego kawbuza z dyniowatych, taką samosiejkę i popatrzcie, sobie tutaj wyszedł. No ale jest takie, o, takie coś. Taka fajna wielkość. Popatrzcie. No i kilka mam sztuk, także całkiem ładnie. Tutaj dość dużo tych cukinii zebrałam. Myślę, że tak pewnie ze 3 pełne taczki. Jeszcze sobie gdzieś tu rosną, planują. Także tam zostawię, niech sobie jeszcze rośnie. Jeszcze pewnie z 1, 2 to są takie, które mogą zostać. Resztę wyrywam, wrzucam na kompost, niech się przerabiają. Tam sobie jeszcze uprzątnę trochę te przejścia. To wszystko też wrzucę na pryzmę, co tutaj jest za dużo i mi przeszkadza. Nie mogę się przecisnąć, popatrzcie. Trochę przerwałam, ale o, tu już przejścia nie ma dalej. Zaraz je zrobię. Zbieram dalej materię. Słuchajcie, już wyglądam, wiem, jak człowiek z buszu. Trudno. Wyrywam tu psianki, słuchajcie, ta miała być malutka. No ale cóż. I się ich pozbywam, bo trochę mi miejsca zajmują. Nie mogę przejść przez ścieżki. Czasami pytacie też, jak ja sobie radzę ze ślimakami na tych pryzmach. No, już Wam pokażę, bo ślimaki tu mam. Nawet Wam jednego chciałam pokazać, jakie mam krowy. Ale chyba uciekł. W każdym razie nad ślimakami się nie lituję. Nie mogę sobie pozwolić na kaczki, biegusy, na jakieś kury. No po prostu nie mogę, wiecie. Ja mam tutaj pieska, który już jest. On też kaczki lubi, kury też. Aż za bardzo. Więc sobie nie mogę na nie pozwolić. Też z innych względów, prawda? No wiemy, że to są żywe zwierzątka, trzeba być za nie odpowiedzialnym. Jak ktoś ma działkę też taką, prawda, na tych RODOS, no to też kaczek hodował nie będzie. No, z różnych względów nie możemy mieć zwierząt gospodarskich. Nie wszyscy mogą. Także ja sobie pomagam. Po pierwsze zbieram, robię pułapki, milion sposobów, ale przede wszystkim sypię co jakiś czas granulki, ale te ekologiczne, takie z fosforanu żelaza. No liczę, że one nie szkodzą innym zwierzętom. Tak są opisywane. Generalnie pachną trochę jak pasza, nie śmierdzą taką chemią. Ślimaki po nich po prostu zasychają, chowają się w nory. No i tyle. Także znalazł się. Jakbyście nie wierzyli, mam ich pełno. Ten jest, bym powiedziała, że nawet malutki. Pewnie uciekł, bo wie, co z nim zrobię. Ja tu już pozamiatałam, popatrzcie. Nie wiem, czy widać. Zaraz stół odstawię, meble na miejsce. Idę działać dalej. Także pozbierałam, co się dało. Biorę się dalej do roboty. Co nieco ogarnęłam. Może nie jest idealnie, ale troszeczkę już mam przejścia. Jeszcze tu powinnam wyściółkować te
przejścia. Na razie z nich zdjęłam tą słomę, która tu była, jakieś ściółki, bo to też jest super materia na kompost. Jak już sobie tak poleży przez cały sezon. Tu jeszcze troszkę muszę popracować nad przejściem, ale już się da iść. A jeszcze Wam pokażę po drodze, jak będziemy szli. Chyba się cofnę. O. Popatrzcie, tu mam miechunki, samosiejki tych późnych. I one dopiero teraz lampiony tutaj zrobiły. I z tego nic nie będzie. Patrzcie, tu jest przy największym lampionie takie maleństwo niedojrzałe. Z nich nic nie będzie. A obok mam samosiejki tych miechunek ananasowych. I popatrzcie. Tutaj owoce fajnie oblatują i one są wszystkie dojrzałe. Już bardzo dawno je zbieram. Są pyszne, słodkie. Nie wymagają w ogóle pracy, bo one się same rozsiewają. To nie jest ten smak, co tych późnych, prawda? Tych, co w sklepach można kupić w takich koszyczkach. Tamte są kwaskowe, takie, no mają taki niezwykły smak. A te są po prostu słodkie. Takie cukiereczki. No ale wiecie, bez pracy w ogóle, no to jest miód, nie? I mam je wszędzie, dosłownie wszędzie. Jedne i drugie zresztą. Także no te późne posłużą jako materia za kompost, a z tych mam plon i też materię na kompost za niedługo. Jeszcze znalazłam 4. arbuza, także znalazły się 4, a tu popatrzcie. Już sobie usypałam trochę tych badyli. Tak z pół metra, pewnie do kolanka w niektórych miejscach, w innych mniej. Ale ja tu jeszcze będę dosypywała. No i popatrzcie. To wszystko sobie przeleży przez zimę. Oczywiście będzie dużo więcej, bo w tym miejscu będę układała ze wszystkich grządek powoli. I to się fajnie przerobi. Może przerzucę, będę kompostowała przerzucając, a może nie. Nie ma też takiej potrzeby, to się wszystko fajnie samo przerobi. Dalie też tutaj wylądowały. Patrzcie, jakie cudne. Taka odmiana na kwiaty. Albo takie bladoróżowe, albo czerwone, albo właśnie w barwach narodowych naszego kraju. Takie cuda. O, a tutaj mam jeszcze miechunki te późne, ale takie, co robiłam rozsady w połowie lutego. No i tu już dawno były owoce. Widzę, że większość wyjadłam. Zostały tylko takie. Coś tu jest. No, coś tam jest. Bo pozrywałam ostatnio. Ale na krzaczkach w innych miejscach mam bardzo dużo owoców, bo jeszcze nie zrywałam. Działam dalej. Jeszcze znalazłam trochę materii na brzegu. Także życzę sobie to wszystko powyrywam. O, znowu ślimak. Zaraz tu pewnie wróci. Teraz fajnie wszystko wychodzi z ziemi. O. O! Jak czasem. Oż ty. Ale siłownia. W przyszłym sezonie to sobie na pewno słomą obłożę albo czymś innym.
żeby mi tak nie zarastało. Chociaż w tym roku posiałam tu trochę gryki. To też jest fajne, bo stonka jej nie lubi, więc może troszkę mam z tego taką blokadę, nie? O! I moja gryka. Niech się sieje. I koniec. Jest. Ułożone. W miarę posprzątane. Mogę robić resztę. Tylko się umyję. I odpocznę.